Siema! Witajcie na następnej wyprawie. Dziś odwiedzimy opuszczone osiedle w okolicach Krakowa. Tak się złożyło, że każdy ma po 2 budynki, także dzisiaj na bogato. Budynki są ogromne, fajne, willowe. Zwiedzamy! Zaczynamy. My się już na wstępie rozdzielamy, bo za chwilę będzie ciemno, ale w środku jest wiele takich innowacji, na przykład smart dom, windy do domów. Zobaczycie za chwilę, na razie wejdźmy do środka. Cyk, mamy pierwszy budynek. To były 3 kondycyjne mieszkania. Zobaczcie. Piękny taras, piękny widok z okna. Okna już dokończone. Przysłowie mówi, że jak nie oknem, jak nie drzwiami, to oknem. Ale w tym przypadku balkonem. A w sumie to chyba tarasem. Za chwilę wejdziemy do środka, ale tak tylko się rozejrzyjmy. Wydaje mi się, że tutaj mogły mieszkać 2 rodziny. Będę miał być podział tarasu. Zauważcie, taras spory, nie powiem, ale na dzień dobry widzi się z kolejnym sąsiadem. Jeżeli miałbym wybierać, wolałbym mieszkać w tym, ponieważ jest najwyżej, a cała woda będzie spływać na dół. Do wody jeszcze wrócimy. Ale jak to wszystko się zaczęło? 2008 rok, można powiedzieć, że to są czasy właśnie tego wielkiego krachu na giełdzie. Czy miało to coś wspólnego z tym? No raczej nie. Miało to wspólnego tyle, że deweloper zaczął budować te domy na podobno działce rolnej. Też nie wiem, na ile to jest prawda, ale rzeczywiście widać, że obok te wolne działki, no to są jeszcze pole, na którym można na przykład zasiać kapustę. Więc możliwe, że rzeczywiście tak było. A kolejna rzecz, no to jest osiedle małych domków, dużych domków jednorodzinnych. No i po prostu pobliscy właściciele nie chcieli mieć takich molochów w pobliżu. Jest to, można powiedzieć, na wzgórzu, więc one są z jednej strony dość dobrze ukryte, ale rzeczywiście no, dla samych właścicieli, ludzi, którzy tutaj mieszkają nieopodal, no to wygląd tych domów no, mógł być różny i mogło im się to na przykład nie podobać. To miały być budynki willowe, te bogatsze, dla bogatszych tych ludzi. Kilkupiętrowe, bardzo nowoczesne. I one było w 2009 roku reklamowane jako bardzo nowoczesne, bardzo ekologiczne. Tutaj wtedy to było wow. Tutaj miały powstać pompy ciepła, które miały być ekologiczne, właśnie z źródeł geotermalnych i tak dalej. Tylko właśnie, czemu deweloper? Czemu? No chęć zysku, po prostu chciał postawić budynek, zarobić jak najwięcej. Nie do końca załatwił te aspekty prawne. Mógł wybudować osiedle w innym miejscu, albo po prostu załatwić to osiedle tak, żeby było wybudowane już legalnie. No stało jak się stało, dlatego te budynki są niedokończone. Tu mamy salon, okna też widzę nie w ciemię bite. Może nie są przesuwane, ale one są drewniane. To nie najtańsze. Natomiast tutaj już wszędzie powyciągane karton gipsy, poszpachlowane już łączenia, wkręty. Tu chyba kominek. Tak, tu jest do wyczystka, do komina. A tu u góry podpinało się kozę, ponieważ to raczej był taki wolno stojący kominek. I tu jeszcze, jak zwrócicie uwagę, nie ma zrobionych wylewek. Czyli jest tylko rozprowadzone są kable elektryka, ale nie ma jeszcze wylewek, czyli mogło być ogrzewanie podłogowe. Co ciekawe, że podobne osiedle odwiedziliśmy jakiś czas temu, też w okolicy Krakowa. Link wam się wyświetla do góry. A ja teraz przejdę, zanim wejdziemy na górę, przejdę do frontu domu, bo chcę znaleźć zejście do garażu, a zaraz się dowiecie czemu. Wyobraźcie sobie, że na tych klatkach schodowych, przeszklonych klatkach schodowych miały być rzeźby, miały być mozaiki. Więc to miało być dla bogatszych rodzin, można powiedzieć dla ludzi, którzy z jednej strony cenią sobie komfort mieszkania, w którym nie trzeba wiele robić, ale dla ludzi, którzy chcieliby mieszkać trochę w domu. Więc to było idealne połączenie dla kogoś takiego, bo każde piętro było dla kogoś innego, jest to duża willa, można by powiedzieć, a poniekąd dom, tylko który jest gospodarowany przez jakby 3 rodziny, 3 gospodarzy, więc dużo łatwiej czasem się dogadać. No, to jest tak jak na przykład w blokach spółdzielczych, przynajmniej ja to tak widzę. My jesteśmy na 2. piętrze i widzicie, zabezpieczona winda, żeby nikt nie spadł na dół. Czyli winda miała prowadzić z garażu już na samą górę. Tylko ciekawostka, bo nie widziałem nigdzie schodów prowadzących do garażu, czyli tak jakby jedyna opcja dostania się z garażu to była winda
na samą górę. I tak, jest to szyb od windy. Pomimo to, że z drugiej strony możecie widzieć prowizoryczne schody budowlane, takie drewniane, to tutaj naprawdę miały być windy. I co ciekawe, jeden z sąsiadów tutaj mieszkający w okolicy potwierdził to, że miały być zamontowane windy, którymi wjeżdżało się do domu. Dzień dobry. I zobaczcie, to piętro już też wykończone. Też wszędzie są powstawiane ścianki karton gipsowe. Gdzieś akurat to jest chyba naklejone po prostu na bloczek. Tak. A te są wstawiane. No tak najprościej zrobić elektrykę. Nie? Ten układ pomieszczeń wydaje się być taki sam, lecz mniejszy. Tutaj ta garderoba, ja to wcześniej nazwałem, jest o wiele mniejsza. Tu jest inaczej, bo tu była łazienka na dole, a tutaj nie wiem, to są po prostu pokoje. Policzmy. Raz, 2, 3, 4 pokoje. Jedna łazienka, druga łazienka mniejsza. Tam jest ta klatka schodowa właśnie awaryjna, jakby nie było, jakby nie działała winda. No i tutaj chyba kuchnia, nie wiem. Jak się dobrze przypatrzycie, szczególnie w tym miejscu, to zauważycie pewną rzecz. Macie jeden kabel opisany rolety, drugi drzechodówka. Nie wiem co to jest. I ten nie jest opisany. A wiecie czemu nie jest opisany? Już wam tłumaczę. Ten dom miał spełniać funkcję inteligentnego domu. Czyli mamy tu opisane rolety. Prawdopodobnie ten kabel to jest ten sam kabel co ten, a tędy tutaj, tym pacznym pilotem miał dochodzić kabel zasilający. Dlaczego? Dlatego, że tu sobie naciskasz guzik, rolety opuszczają się automatycznie lub podnoszą. Natomiast to nie jest inteligentny dom, tak? Inteligentny dom jest wtedy, kiedy ty wchodzisz i mówisz: OK, Alexa, proszę podnieść mi roletę. I rzeczywiście tak tutaj miało być. Czyli wszystko miało działać bezobsługowo. Ty, wchodząc do garażu, otwierając go automatycznie, wjeżdżałeś sobie pneumatyczną, co ciekawe, windą do swojego domu i wszystko obsługiwałeś, nie wiem, głosowo, za pomocą smartfona i tak dalej. No i patrząc na to, ile tu wystaje kabli i jest drzechodówka. Albo to jest to jest przechodówka. I to by miało rację bytu, wtedy to by było połączone z tym. Nieważne. Ważne, że rzeczywiście układ tych kabli potwierdza tą teorię, że to miał być dom inteligentny. To wybite okno. Można wyjść na zewnątrz. Taki przeogromny balkon. I osiedle. Widzicie to? No, chciałbym w czymś takim mieszkać, a chodźcie do tego jeszcze drugiego pokoju. Przed chwilą słyszałem krzyki, wiecie? Dlatego lekko się przeraziłem. Widzicie, tutaj jest coś na takiej loggia, coś na takiej zasadzie. Dalej jestem ciekaw, czy są tam chłopaki, czy nie. Czy znaleźli jakieś wejście. No, zobaczymy. Chodźcie dalej. Tutaj prace rzeczywiście wyglądają, jakby były bardzo zaawansowane i jakby budowa miała zaraz ruszyć. Ale chyba już raczej nigdy nie ruszy. Choć nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Akurat tutaj powstrzymuję się od jakiejkolwiek oceny, bo jest za mało informacji na temat tego wszystkiego. Z jednej strony wiem, że pobliscy mieszkańcy nie chcieli tego tutaj mieć i nie dziwię im się. Z drugiej strony był deweloper, który zrealizował tą budowę, realizował ciągle i myślał, że ją zrealizuje do końca, więc pewnie miał podstawy do tego, żeby sądzić, że mu się to uda zrobić. I tak wyobrażam sobie, że to źle, nie wiem czy to widać przez GoPro, bo ta szyba jest strasznie brudna. Okej, może tamci z tamtej strony mieliby dużo lepiej, ale no naprawdę przepiękny widok na tą panoramę małopolską, właśnie górzysta i tak dalej. Super. Teraz wiadomo, jest listopad, jest dużo chmur, deszczu i tak dalej, to nie ma takiego wow, ale wyobraźcie sobie, że wychodzicie sobie z kawą na taras, ze swoją żoną siadacie i podziwiacie taki widok o wschodzie słońca, no coś wspaniałego.
No ale dalej, nie dziwię się okolicznym mieszkańcom, którzy byli tu pobudowani. No i ktoś właśnie nie do końca legalnie chciał postawić swój budynek tutaj. No wiadomo, że każdy walczy o swoje. Chociaż finalnie skończyli właśnie z takimi nieskończonymi szkieletami. Z taką gołą budowlą. Zobaczcie, 290 m2, 18,32, jakieś ktoś sobie tutaj coś liczył. Zastanawiam się tylko cały czas nad tym garażem. Tak samo tu, popatrzcie. Wszędzie wystają przewody. Niektóre już są widać jeszcze albo w ogóle nie powsadzane, tak jak tam, tylko wystaje sam peszel, albo są właśnie gdzieś pociągnięte po podłodze. Tu było rozkuwane. Chyba jakaś wentylacja. Trochę mi tak drży to światło. Tutaj kolejne gniazdka. Ale tak jak gniazdka to normalna sprawa, tak... O, Janusz tutaj robił. Może tak będzie lepiej. O, Janusz. Pytanie tylko, czy dobrze zrobił, jak to Janusz. Janusz bez... No open. Dobra, te kable nie są opisane, ale tu mamy zasilanie. Czyli to były prawdopodobnie... Tak, tu nawet macie czterożyłowy, czyli prawdopodobnie w tym miejscu. Tak, nawet jest czterożyłowy. Tutaj, czyli mogliście sobie włączyć jednym przyciskiem nawet dwie lampki, drugim przyciskiem dwie lampki. Jak to sobie tam podłączycie. Ewentualnie, jak niektórzy specjalisty, wykorzystać przewód z uziemieniem. Zobaczcie. Windę można wziąć. No dobra, idę dalej. Mam nadzieję, że nikt nie zwróci na mnie uwagi, więc wyłączę to światło i schodzę. Tutaj znajduje się ten pierwszy dom, w którym byłem. Jestem ciekaw, gdzie są chłopaki, bo ich w ogóle nie widzę i nie słyszę. Wejdę teraz do drugiego. Chyba że coś ktoś do mnie pisał pod dzwonił. Sprawdzę. Nie wiem, czy to oddaje kamera, ale powiem wam, że wygląda to naprawdę mega. Co prawda jest dziwne, że tutaj no pewnie to by była dróżka wybetonowana i ludzie by mogli normalnie wjeżdżać do tych domów z samochodami swoimi. Ale jak widzicie teraz, no to no tak no w pół niedokończona inwestycja. Zejdźmy niżej. Tutaj mamy zagrodzone deskami. A tam jest kolejny domek. Ciekawe, czy ktoś w nim był. Trochę w lepszym stanie niż ten, w którym ja byłem. Ale widzicie, są... A nie, no bo to jest ten sam. Ja po całym chodziłem. Ten bok i to jest jeden dom. Trzeba uważać, żeby na pręty się nie nabić. Tak to raczej spoko będzie. No słabo, bo nie odbierają. O. Co jest? No siema, jesteś na głośniku. Jak wam idzie? Jesteś sam czy z Łukaszem? Sam, jestem w drugim domu u samej góry. W drugim domu tam z frontu, tak? Tak, i powiem ci, że mega to wygląda, szczególnie te sufity takie w połuku, co nie? No, fajnie to wygląda. Ja właśnie wyszedłem z tego pierwszego domu i w takim razie znajduję się w tym domu za tobą, więc jak wyjdziesz na jakiś balkon czy coś... Tak, bo ja cię widziałem, tylko tu nie ma balkonu, wiesz? A, okej. Ale czekaj, bo może mi się uda okno dachowe otworzyć. Czekaj, nie rozłączaj się. No dobra. Czekaj, bo się przykleiło. Dobrze, czekam. Otworzyłem. Tylko ono nie ma... Do ciebie iść może, no? Nie ma blokady, ale widzisz mnie czy nie? No poczekaj, idę zobaczyć. To spróbuj wyjść na dach. No tutaj to ten dach to będzie taki słabiutki, wiesz. Ale zobaczysz mnie. To nie mam wejścia najwyżej, wiesz? A czekaj. O, widzisz mnie? Tu, do góry, zobacz. No. Tylko muszę trzymać. I idzie Łukasz. A byłeś w tym? Byłeś w garażu, czy nie? Tak, byłem. O, dostałem oknem. Jak to brzmiało, jak jest syrena, ty. Dobra, idę zwiedzać dalej. Dobra, elo. I zaraz wychodzę do ciebie, siema. Proszę. A tu byłeś? Nie, bo tam myślałem, że ktoś z was wszedł, bo tak stwierdziłem, że jak my się tak rozdzielaliśmy, to ktoś jako pierwszy poszedł do tego domu. Co my z kosmosu poszliśmy, zeszliśmy na dół,
żeby wejść tu na górę, obydwaj, bo nie dało się inaczej. Przeszedłem tamtędy do końca i wróciłem. Właśnie tak się zastanawiałem, bo w ogóle was nie słyszałem i się zastanawiałem, czy wiesz, że spoko wszystko, czy nie. Spoko, tylko z kosmosu poszliśmy. No dobra, to co, ja idę do ciebie i eksplorujemy chyba razem, co? No zobaczmy ten budynek. Który? No tak. No to idź tam, to ja zaraz do ciebie dojdę. No to elo. O! I tutaj powinno się dać wejść do garażu. Także i garaż będę miał z głowy. Pytanie do was, ale nie mogłem się dogrzebać. I teraz pytanie do was, bo znaleźliśmy artykuły sprzed 10-12 lat, że ta sprawa wynikła, że mieszkańcy nie chcieli tego osiedla, że prokuratura się zainteresowała właśnie urzędnikami, ale nie dogrzebaliśmy się do finału tej sprawy, więc jeżeli wiecie, czy rzeczywiście tam były jakieś mataczenia urzędników, czy po prostu deweloperowi skończyły się pieniądze, to dajcie znać w komentarzu, bo szczerze mówiąc jestem bardzo ciekaw, czemu to osiedle nie zostało dokończone, a skoro jeżeli było postawione niezgodnie z prawem, to czemu nie zostało rozebrane do stanu pierwotnego? A tak wygląda Kuba, taka mała kropka tam. Jak żona go zamknie na balkonie, jeszcze nie ma żony, narzeczona, za to, że czegoś nie zrobił i chce się jakoś z niego wydostać. Dobra, słyszę Łukasza już. To chyba gdzieś tutaj jest. To jest działka rolna najprawdopodobniej, z tego co czytaliśmy. No, dopóki ona się nie stanie budowlaną, no to takie domy no, nie powinny powstawać. Mimo, że już stoją, absolutnie. Mimo to, że tu już stoją. I zobacz, że od co najmniej 12 lat nic tutaj się nie dzieje. No to sprawa naprawdę no, nie jest łatwa i coś się działo. Na pewno właśnie pobliscy mieszkańcy tutaj mieli dużo do powiedzenia. No i rozumiem ich, że coś takiego mogło się nie podobać. A z drugiej strony sobie tak myślę, że zobacz, że to jest tam wzgórzu. Z jednej strony tych domów praktycznie nie widać. Więc no... Ale tak szczerze mówiąc, takie szkielety bardziej niszczą krajobraz niż taki dokończony budynek. Tak, no to teraz rzeczywiście to niszczy krajobraz, no i powinno być albo w lewo, albo w prawo. Rozebrane albo zrobione. No. Zobaczymy, no będziemy obserwować, jak to się kiedyś skończy. Ale dajcie znać w komentarzu, jeżeli znacie dalszy ciąg tej sprawy, bo no, znaleźliśmy ile znaleźliśmy. No. Przyczajony deweloper czai się na nowe ofiary, próbując sprzedać im Wybuduję ci dom. Apartament za 2 miliony złotych. Jedyne 2 miliony złotych. Przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, a propos ważnych. Bo oprócz zagospodarowania miejskiego i tak dalej, który tu nie pasował, to nie było tu drogi dojazdowej. A chciałem wspomnieć, Łukaszu, o konkursie. Że do 15 grudnia mamy konkurs, możecie wysyłać różne ciekawe rzeczy. Jak wy nie macie talentu, to naprawdę nie bójcie się, bo najgorsze w życiu to jest to, że czegoś nie zrobicie, a potem będziecie żałować. Jest dużo prac. Słuchajcie, możecie pojechać do Czarnobyla. Generalnie odpalcie kreatywność, a jak nie jesteście kreatywni, to zaprzęgnijcie do roboty żonę, dzieci, kolegów, przyjaciół, wujka, ciocię, mamę, tatę, kogokolwiek, żeby zrobił wam coś ciekawego, artystycznego, nie wiem, piosenkę, plakat, rzeźbę, bo naprawdę warto, Czarnobyl. I nie tylko, bo są jeszcze naprawdę mega inne upominki fajne. Tak, ale główna nagroda Czarnobyl. W linku jest film do konkursu, który wszystko opisuje. Aha. Znowu sobie popsułeś nogę. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonym osiedlu. Miejsce okupione krwią, potem, błotem i Urwanym kolanem. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj, za ten 1 000 000 subskrypcji. Lecimy do 10 milionów, bo za to jest kolejny przycisk. To jest najważniejsza rzecz. No i co, panowie? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.